Co-packing przestał już być takim obszarem przepakowywania, powiedzmy, produktu z kartonu A do kartonu B. Dzisiaj to jest naprawdę kompleksowa usługa. Dzisiaj nasze łańcuchy dostaw są rozciągnięte do granic możliwości. Projektowanie opakowania, oprócz tej eko-wartości, to też jest pełna informacja na temat produktu. Poprzez to, że ten co-packing jest, my widzimy, że ta sprzedaż rośnie. Dla każdej ze stron jest to rozwiązanie tego, co jest kluczem dla nas, czyli sprzedaż i jeszcze raz sprzedaż. Elastyczność, jeżeli chodzi o wolumeny, to też zasoby ludzkie i to na pewno ze strony operatora też jest niezłe wyzwanie, ale zarazem też kwestie techniczne, no bo pewnych rzeczy w co-packingu nie zrobimy z dnia na dzień. Tu też to planowanie rzeczywiście musi mieć miejsce. Dzień dobry, nazywam się Darek Rurka, jestem dyrektorem do spraw rozwoju biznesu w FM Logistic. Dzisiaj będziemy w podcaście Logistyczni rozmawiać o co-packingu. Dla jednych jest to konfekcjonowanie, dla innych jest to budowanie przewagi konkurencyjnej, a o tym, jak to wygląda z perspektywy producenta i usługodawcy, będziemy rozmawiać z moimi gośćmi. Są to Patryk Fornal, Mars Polska. Dzień dobry. I Mariusz Jóźwik, FM Logistic. Dzień dobry. Zacznijmy może na początku od tego, czym co-packing jest w ogóle dla Marsa jako producenta. Nie bez powodu co-packing jest zwany Value Added Services. To jest usługa, która dodaje wartości produktowi. Przede wszystkim jest drive'owana przez to, czego wymaga od nas klient, czego wymaga od nas konsument, czego wymaga od nas również prawo unijne czy lokalne. Dla Mars Polska co-packing to przede wszystkim tworzenie produktu, który jest unikalny dla danego klienta, który pomaga zrozumieć przekaz naszemu konsumentowi i pomaga wyróżnić z perspektywy producenta nasz produkt na półce. Z perspektywy usługodawcy sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, tak? Co mógłbyś, Mariusz, powiedzieć na ten temat, jeśli chodzi o outsourcing tej usługi dla producenta przez firmę logistyczną? Na pewno trzeba powiedzieć, że co-packing tutaj wyróżnia się jakby w dwóch definicjach tego zagadnienia. Pierwsza to jest taka, że jest to wartość dodana i mówimy tutaj o różnego rodzaju procesach kooperowania z opakowaniem, tak? Czyli produkt nabiera nowej wartości sprzedaży, nowego życia i tutaj możemy mówić o produkcji różnych kolorowych setów, dodawania informacji do tego produktu, co jest szalenie ważne dla konsumenta. Natomiast z drugiej strony i nowej definicji co-packingu, to możemy sobie dzisiaj jasno powiedzieć, że co-packing jest dużą częścią biznesu dzisiaj i stanowi taką gałąź dodatkową już naprawdę bardzo szerokim pojęciu biznesu, ponieważ dzisiaj produkujemy cały proces od samego początku, zarządzamy stokami i komponentami dla tej produkcji i na końcu, co jest bardzo ważne, dostarczamy ten produkt do finalnego odbiorcy, więc traktujemy dzisiaj ten co-packing już troszeczkę nie jak wartość dodaną stricte będącą w głównych usługach, tylko jako tą część dodatkową bardzo dużego biznesu kluczowego dla naszych klientów. Tak, ja może jeszcze dodam, ja się w pełni zgadzam z Mariuszem, że co-packing przestał już być takim obszarem przepakowywania, powiedzmy, produktu z kartonu A do kartonu B. Dzisiaj to jest naprawdę kompleksowa usługa, bardzo bliska inżynierii, bardzo bliska technicznym aspektom, w której nie tylko szukamy, powiedzmy, prostego przepakowania, czy nawet elastyczności, ale chcemy na niej budować przewagę konkurencyjną. Rozumiem, że to jest element już strategii, już nie tylko usługi i jakiejś potrzeby jednorazowej, doraźnej, bo idą święta, tylko rzeczywiście jest to wpisane na stałe w jakiś element strategiczny, tak, działania handlowego. Dokładnie tak. Dzisiaj nasze łańcuchy dostaw są rozciągnięte do granic możliwości, przez co my szukamy w ostatnim elemencie naszego łańcucha dostaw, którym jest magazyn rynkowy, z którego wysyłamy już produkty do naszych klientów. Szukamy takiego miejsca, gdzie możemy jeszcze ten produkt przygotować w unikalny sposób dla klienta, przygotować go w sposób taki tailor-made, dla każdego unikalny. Nasze fabryki skupiają się na produkcji produktów w sposób ustandaryzowany, w sposób konkurencyjny, czyli też tani, a właśnie co-packing jest tym miejscem, gdzie dodajemy tej unikalnej nuty do każdego z tych produktów. Wszystko, co robimy dla klienta, więc dzisiaj też w sytuacji, kiedy informacji na półce jest dużo, produktów jest dużo, obwarowań też prawnych związanych z tym, jak produkt musi być oznaczony, w sytuacji, kiedy mamy produkty na różne regiony, na różne rynki. Jak tutaj wyglądają zachowania klienta? Czego on szuka? Na co zwraca uwagę i w czym ten co-packing może wtedy pomóc i dać jakąś wartość dla klienta rzeczywiście, gdy wchodzi na półkę i szuka produktu? Tak jak wspomniałem, ja bym zaczął właśnie od tej strony fabrycznej.
Fabryki produkują na różne rynki. Mamy jako Mars Polska wiele fabryk w Europie produkujące na różne rynki niemalże globalne. Każdy ten rynek ma swoją kulturę zakupową, ma różne przyzwyczajenia klientów, ma różne przyzwyczajenia konsumentów, przez co dopiero tak naprawdę, kiedy ten towar dotrze do magazynu rynkowego, czy to w Polsce, czy w Czechach, czy w Tajlandii, tam specjaliści będący na miejscu wiedzą, jak ten produkt najlepiej sprzedać, jak on powinien najlepiej wyglądać na półce, co ten konsument chce zobaczyć na półce, jak go przekonać do tego, że ten nasz produkt jest właśnie najlepszy. Dlatego korzystanie z usług lokalnych dostawców będących tu i teraz jest właśnie kluczowe i pomaga to osiągnąć. Pomaga ten produkt zrobić z niego unikalny, tailor-made product na dany rynek. Co-packing jakby sam w sobie oznacza przepakowanie, czyli gdzieś pracujemy na nowej formie opakowania, dodajemy lub ujmujemy coś. Na ile klienci rzeczywiście zwracają uwagę, aby to opakowanie dzisiaj było eko, żeby było sustainability? Dużo się o tym mówi, ludzie na to zwracają uwagę. Czy tutaj też odczuwacie takie elementy oczekiwań klienta, aby w tą stronę pójść? Jak najbardziej. Klienci, a właściwie nawet konsumenci, a ten klient jest drywowany potrzebami klientów, coraz bardziej zwracają uwagę na te aspekty sustainability, na jakieś eko-rozwiązania, eko-design. I dzisiaj Co-packing jest tym miejscem, gdzie chyba najprężniej rozwijamy właśnie podejście pro-sustainability, pro-ekologiczne, między innymi w tworzeniu opakowań, pewnie zaraz Mariusz to bardziej rozwinie, w tworzeniu opakowań, w pocienianiu tych opakowań, w przygotowywaniu tych opakowań, żeby były dobre do recyklingu, żeby w ogóle były zdatne do recyklingu, czy unikaniem komponentów, które są po prostu nieekologiczne. Plastik, szkło, czy jakieś materiały kompozytowe nie nadające się później do powtórnego przerobu. Ja bym chciał tutaj na chwilę jeszcze wrócić do zachowań konsumenta. To jest niezwykle ważne dla nas, bo to ma wpływ na budowanie strategii biznesu i tutaj warto wspomnieć o tym, że zachowania konsumentów generalnie można podzielić na 3 takie etapy. Pierwszy to jest zachowania konsumentów przed pandemią. Drugi element to jest właśnie wystąpienie tej pandemii, totalne załamanie rynku i dopasowanie się do tych warunków, jakie mieliśmy na świecie. I trzecie wreszcie to jest to, co mamy dzisiaj po pandemii. I badania, na przykład Deloitte, pokazują jasno, że konsumenci dzisiaj w swoim motto jednak w 70% patrzą na cenę. Ta ekonomia ma kluczowe znaczenie, ponieważ we wszystkich procesach popandemicznych wystąpiła bardzo wysoka inflacja, która w dużej mierze dotknęła produktów spożywczych i konsumenci zaczęli w swoich analizach zakupowych jednak przyglądać się, ile płacą za dane produkty. I dlatego takie motto konsumenta dzisiaj to jest na pewno cena i ta korzyść dla konsumenta w tej cenie musi się zawierać. Kolejne elementy to na pewno to jest to, żeby produkt był dostępny, był blisko i żeby była możliwość kupienia go online, ponieważ e-commerce odgrywa również ogromną rolę tutaj, jeśli chodzi o rynek produkcji, sprzedaży i biznesu. Ale też to, o czym teraz rozmawiamy, czyli to jest ekologia, to jest zdrowie, to jest informacja na temat tego produktu, co on w sobie zawiera. Dla nas dzisiaj kluczowe jest to, żeby projektować rozwiązania co-packingowe i dawać jak najwięcej informacji do konsumenta, ponieważ konsument jest bardzo ciekawy tego, jaki jest skład danego produktu, czy to jest jakieś ryzyko, czy też wartość dodana, bo produkt jest eko, bo produkt jest polski na przykład, tak? O czym się bardzo dużo mówi, że my chcemy korzystać z tego, co polskie, bo wiemy, że jesteśmy narodem solidnym i jednak kładziemy jakość na tą produkcję. Dlatego to jest szalenie ważne i też jakby sam proces co-packingowy daje nam możliwości dodawać informacje do produktów. Bardzo często się w procesie dzieje, że projektowanie opakowania oprócz tej wartości to też jest pełna informacja na temat produktu. I ostatni taki element, o którym chciałbym wspomnieć, to są takie programy lojalnościowe, tak? I dzisiaj za pomocą systemów informatycznych APEK możemy zeskanować, sprawdzić, jaki jest skład danego produktu, ile on zawiera elementów takich czy innych i też budować sobie jakieś programy lojalnościowe dla klienta, więc to wszystko zawiera się jakby w tym całym procesie i jest dla konsumenta szalenie ważne, tak? No rozumiem, że to pomaga budować lojalność klienta też wobec marki. Myślę, że to jest też istotne, aby klient chciał wrócić właśnie po ten produkt, a nie po inny, prawda? Dokładnie, żeby mógł go łatwo znaleźć na półce, no i żeby ten dostęp do informacji, jak Mariusz wspomniał, no był naprawdę prosty. Wspomnieliśmy trochę o tym sustainability, próbach oszczędzania na co-packingu jako takim, no bo jednak jest tam jakaś produkcja, dodatkowe elementy, wypełniacze, tego typu rzeczy. Na ile
operator, który zajmuje się outsourcingiem, tak, czyli realizuje taką usługę, może wspierać producenta w planowaniu tego, w organizacji. No to jest jednak jakiś długi proces, bo mamy i towarowanie, i mamy organizację displayi chociażby słynnych, tak, różnego rodzaju elementów, komponentów do tego. Na ile operator może pomóc w tym, aby to było optymalne i jeszcze eko i dalej jeszcze rozsądne kosztowo? Na pewno operator powinien tutaj odgrywać rolę doradczą i rolę eksperta. I na pewno wiedza, jaką mają operatorzy, posiłkowanie się możliwością nabywania tej wiedzy i pokazywania, jakiego rodzaju rozwiązania można wdrażać, są kluczowe tutaj przy projektowaniu rozwiązań. Dzisiaj na pewno obok tej ceny musimy mówić właśnie o tym, że jest środowisko, że są ważne inne aspekty, jak tylko ta stricte sprzedaż. Dlatego też rolą operatora jest szukać przede wszystkim takich rozwiązań i pokazywać naszym partnerom biznesowym, czy w ogóle pokazywać w biznesie, jakiego typu można wymienne robić opakowania chociażby, tak? Albo jakich szukać rozwiązań, które kiedyś nie były kluczowe dla całego procesu sprzedażowego. Dzisiaj następuje zmiana na rynku, jest coraz więcej mowy i to jest bardzo dobre, że mówimy o środowisku, że zaczynamy o to środowisko dbać, no ale trzeba przełożyć słowa na czyny i uważam, że będziemy teraz w tych najbliższych na pewno kooperacjach, w kolejnych miesiącach, latach szukać kompletnie nowych rozwiązań. Żeby zastępować opakowania, szukać wymiennych środków dla plastiku, dla tego wszystkiego, co wiemy, jest nieekologiczne. I te rozwiązania na rynku są, tak? Chociażby kompostowe opakowania, tak? Czy chociażby zastępstwo plastikowych elementów na takie, które są przyjazne dla środowiska, tak? Chociażby ten proces wymienności opakowań, ale też wprowadzania powtarzalności opakowań, żeby jednak próbować szukać procesów powtarzalnych, procesów, które nie powodują produkcji i utylizacji odpadu, tylko wykorzystywania w procesach produkcyjnych i oszczędzania tutaj śladów węglowych, czy też oszczędzania generalnie środowiska. Tak? Jak mogę tylko dodać, nadbudować trochę nad tym, co Mariusz powiedział, właśnie bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że dzisiaj ten co-packing to przestał być już tylko usługą przepakowania jednego w drugie. To jest bardziej zakup know-how z mojego punktu widzenia. Osoby, która zajmuje się co-packingiem, taki usługodawca, ma dostęp do ogromnej wiedzy. Stosuje wielu różnych klientów, wielu różnych producentów, którzy mają różne podejścia, różne pomysły, więc może przez swoje doświadczenie i kolaborację z nami zaproponować coś, co będzie idealnie pasować do tego, czego wymaga nasz klient i na co my jesteśmy w stanie się zgodzić, do czego nasze produkty są dostosowane. Więc dzisiaj to jest nawet ten aspekt doradczy jest moim zdaniem jednym z bardziej kluczowych, jak nie najważniejszym, co kupujemy w usłudze co-packingu jako klient. Ile z tych zmian, o których teraz mówimy, bo rzeczywiście ten co-packing ewoluował, to on dzisiaj wygląda inaczej niż kilka lat temu. Ile z tego jest stymulowane przez zmiany prawne? Ile wynika z naturalnej, wewnętrznej potrzeby producentów, logistyków, którzy chcą optymalizować procesy? Ile wynika z jakby oczekiwań klienta, który też stał się dzisiaj bardziej świadomy niż kilka lat temu? No to właśnie są takie trzy aspekty. Pierwszy aspekt to są te zmiany prawne, które są też tak naprawdę na końcu gdzieś tam wymuszane przez społeczeństwa, które jest klientem czy konsumentem naszych produktów. Drugim obszarem jest przede wszystkim chęć i konieczność cięcia kosztów, żeby nie przekładać ich na finalnego konsumenta czy na klienta, przez co w co-packingu zawsze staramy się myśleć w sposób continuous improvement, w sposób oszczędnościowy. No i trzecim takim obszarem jest sama poprawa logistyki towaru. My przez pryzmat co-packingu, przez wrzucenie jakiegoś towaru do co-packingu możemy uzyskać taki produkt, który idealnie się będzie paletyzował, będzie zajmował 100% przestrzeni na aucie albo będzie bardzo prosto dostarczalny poprzez auta, czy samochody, czy poprzez jakieś inne formy transportu, na przykład kolej. Ja myślę, że te trzy aspekty są równocenne. Prawne aspekty na pewno wymagają podjęcia działań tu i teraz. Nie możemy sobie pozwolić na niebranie ich pod uwagę. Natomiast równie ważne są aspekty oddolne, klienckie. My chcemy odpowiadać jak najszybciej, chcemy odpowiadać jak najsprawniej, jak najlepiej na to, czego chce klient, bo tak naprawdę dla niego produkujemy ten towar. Aspekty kosztowe wpisują się w ten drugi punkt, bo nie chcemy przekładać niepotrzebnych kosztów po prostu na klienta, więc chcemy ciąć tą produkcję, chcemy, żeby była ona po prostu efektywna kosztowo. Słysząc te wszystkie argumenty, nasuwa się naturalny taki wniosek, że ten co-design jest potrzebny. Tak? Mamy partnerów jednak z dwóch różnych aspektów tej operacji. Mamy produkcję, mamy usługę, a potem klienta końcowego. No i ta współpraca na pewno pomaga.
A jeżeli skupimy się już z kolei tylko na tej części sprzedażowej, tak? Czyli jak ten co-packing pomaga nam rozwijać nasz biznes, jak pomaga nam docierać do klientów, jak pomaga nam pobudzać jakieś promocyjne akcje sprzedażowe. Jak tutaj rola operatora wygląda? Na ile rzeczywiście możliwości Opera pozwalają zabezpieczyć producenta na te wszystkie potrzeby sprzedażowe, które co-packing może wesprzeć? My postrzegamy co-packing, tak jak już powiedzieliśmy, jako naprawdę część biznesu, która buduje się w ostatnich latach bardzo dynamicznie i możemy też powiedzieć, że widzimy bardzo duże wzrosty w tej dziedzinie sprzedaży. Dlatego też nasze zaangażowanie w realizowanie wolumenów poprzez co-packing jest kluczowe dla planowania naszego biznesu. I dzisiaj zmieniamy też percepcję naszego biznesu właśnie do tego co-packingu poprzez tworzenie zupełnie innych stref na magazynach, poprzez zmianę nawet struktur magazynowych i planujemy zupełnie inaczej ten biznes, bo wiemy, że kiedyś to było coś, co się wydarzyło i później długo czekaliśmy na powtórzenie akcji, a dzisiaj widzimy, że te akcje są permanentne. Widzimy, że one rosną, ale też, co jest ważne, widzimy, że rynek bardzo pozytywnie reaguje na takie akcje. Dlatego w strategii naszej musi być przede wszystkim bardzo wysoka elastyczność na potrzeby naszych klientów. Tutaj tworzą się te projekty, one długo czekają na akceptację przede wszystkim sieci, tak? Ale jak już jest zielone światło, to wtedy mamy dosyć mało czasu, bym powiedział, na realizację tych zamówień. Musimy posiłkować się wielokrotnie synergią pracowników z różnych obszarów naszej logistyki, żeby sprostać oczekiwaniom danego momentu, czy sezonu, czy jakiegoś wyjątkowego dnia, chociażby zwierząt, tak? I realizować te zamówienia. Więc jest to bardzo ciekawy case, który zmienia podejście do tego biznesu. Ale też cieszy nas, że poprzez to, że ten co-packing jest, my widzimy, że ta sprzedaż rośnie. My widzimy, że są bardzo ciekawe realizowane projekty, które napędzają tą sprzedaż i widać, że konsumenci bardzo pozytywnie do niej podchodzą, dlatego zachęcamy naszych klientów do tego, żeby jednak ten co-packing był w strategii każdej firmy kluczowym procesem i żeby analizować to, co powinno się dalej dziać i żeby to rozwijać, tak? Bo to daje szansę sprzedaży i co jest też bardzo ważne, to ten co-packing dzisiaj jest poważnie traktowany przez same sieci, tak? Bo nawet operacja standów, gdzie tak naprawdę dzisiaj nie potrzeba całej strategii negocjacji cen na półce produktu, można po prostu ten stand zbudować i na magazynie go postawić w miejscu ABCD i to można zrobić bardzo szybko i bardzo skutecznie dla sprzedaży, również dla sieci, tak? Więc jest to naprawdę dla każdej ze stron, jest to rozwiązanie tego, co jest kluczem dla nas, czyli sprzedaż i jeszcze raz sprzedaż. I my na pewno wspieramy takie inicjatywy, ale też, co jest ważne, nabieramy coraz większego doświadczenia i wiedzy. I dzisiaj możemy doradzać, jak robić to lepiej, jak szybciej budować te rozwiązania, żeby ta elastyczność była jak najszybsza, tak? Bo to jest ważne, żeby ta elastyczność mogła być i żeby ona była ze strony operatora możliwie szybka i skuteczna, tak? No tak, no bo z jednej strony mówiliście panowie też o tym, że mamy co-packing dzisiaj już wpisany na stałe w procesy, no ale z drugiej strony mamy sezonowość sprzedaży, sezonowość różnych akcji. Na święta, w Boże Narodzenie sprzedajemy trochę inaczej niż w wakacje, tak? Jak tutaj możemy sobie pomagać? Jak ze strony producenta ta usługa co-packingowa może wesprzeć realizację tej sprzedaży i odpowiedzi na te sezonowe wzrosty i zmiany na zapotrzebowanie? Jeśli chodzi o wolumen oczywiście. Tak, tutaj Mariusz już trochę wspomniał, bo to jest funkcja elastyczności. Znaczy elastyczność powinna być wynikową tej funkcji właśnie zmienności. Mariusz już opowiedział o tym, jak tą elastyczność budować, wymieniać współpracowników pomiędzy magazynami, czy wspierać się pracownikami sezonowymi. Dla nas jest to bardzo ważne, bo tak jak wspomniałem, co-packing jest częścią bardzo długiego, skomplikowanego łańcucha dostaw. Od producentów surowców, przez fabryki, które produkują nasze produkty, poprzez właśnie magazynowanie i ten co-packing, co-designing. No, na nieszczęście jest to niemalże ostatni etap tego łańcucha dostaw, przez co ten lead time, czy czas, który mamy na reakcję, skraca się do niewyobrażalnie małych wartości. Często my z godziny na godzinę podejmujemy drastyczne decyzje, czy zmieniamy nasz finalny produkt tak, żeby pasował w to, co klient chce, w to, co chcemy my, co się wpisuje w nasze wspólne strategie, a właśnie ten operator powinien być od tego, żeby odpowiedzieć na te potrzeby, zarówno nasze, jak i klienta, czyli przygotować ten produkt w taki sposób, jaki chcemy, w określonym czasie, czy tam na określoną datę, no i w określonej, często niemałej ilości. No i tutaj ta elastyczność z punktu widzenia operacyjnego, to jest ten klucz.
że elastyczność, jeżeli chodzi o wolumeny, to też zasoby ludzkie i to na pewno ze strony operatora też jest niezłe wyzwanie, ale zarazem też kwestie techniczne, no bo pewnych rzeczy w co-packingu nie zrobimy z dnia na dzień. Tu też to planowanie rzeczywiście musi mieć miejsce, na co się przygotować, jakiego typu aspekty technologiczne potrzebujemy w danym momencie i o jakiej skali wydajności. No bo jeżeli rzeczywiście akcja jest duża i w krótkim czasie, no potrzebujemy trochę innych rozwiązań, prawda? Jak to wygląda ze strony operatora? Trzeba powiedzieć jasno, że jakby ta zmiana kierunku rozwoju co-packingu powoduje, że ta parabola aktywności się wyrównuje. I to jest bardzo dobre dla nas, ponieważ następuje wymienność akcji. I kiedyś, tak jak wspomnieliśmy o tym, te akcje wydarzały się, później było długo nic i pojawiały się kolejne. Dzisiaj widzimy powtarzalność różnego rodzaju innych akcji, co pozwala nam zapełniać jakby kalendarz dystrybucyjny i kalendarz produkcyjny. A to jest bardzo dobrym prognostykiem, ponieważ kluczem dla tego, aby rozwijać jeszcze bardziej profesjonalnie biznes co-packingowy, to jest automatyka. Automatyka może funkcjonować i funkcjonuje wtedy, kiedy są powtarzalne akcje, regularne akcje. Ona będzie pozwalała nam jeszcze lepiej poprawiać efektywność pracy i reagować na te wolumeny, ponieważ będziemy to mogli robić zupełnie w innym standardzie, tak, z manualnej pracy na automatyczną pracę w pełni profesjonalną. Dlatego ten kierunek już widzimy go na naszych planach analiz i będziemy je analizować pod kątem właśnie tego, co może się wydarzyć w kolejnych latach, ale parabola się wyrównuje i to daje nam naprawdę coraz większy potencjał do tego, aby tą automatykę wdrażać. Trochę wraca temat co-designu, no bo jeżeli automatykę mamy robić i ona ma być specyficzna i dedykowana pod jedną specyficzną akcję, no to niekoniecznie to będzie opłacalne, nie? Natomiast w sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy ten co-design, wymieniamy się informacjami, planami, pomysłami, dział marketingu również przecież może brać w tym udział i komunikować, jakie mają potrzeby, jaką mają wizję i co można zrobić, no to na etapie rzeczywiście tutaj logistyki, potrzeb sprzedażowych, magazynowych i tak dalej, no myślę, że jest większa szansa znaleźć rozwiązanie optymalne, które będzie działało na różnych akcjach, tak, w różnych momentach, a nie tylko pod tą jedną specyficzną. Tu się dużo dzieje w tym obszarze, jeżeli chodzi o taką wymienność informacji rzeczywiście wewnątrz organizacji, Marsa jako takiej, zanim to gdzieś wyjdzie na zewnątrz? Jak to się odbywa? Tak, ja myślę, że tutaj taką przyczyną pierwotną, dlaczego takie rozmowy w ogóle powstają, jest chęć uzyskania jak najlepszej efektywności kosztowej, no za którą idzie oczywiście jak najszybsza produkcja, jak największy wolumen do wyprodukowania w jak najkrótszej jednostce czasu. Tak naprawdę automatyka to właśnie daje. Daje tą możliwość, że ta cena będzie jak najlepsza, że ta efektywność będzie jak najwyższa i to jest to, gdzie ta rola operatora jest najbardziej kluczowa. My jako producent towaru nie mamy dostępności do takiej wiedzy technicznej, nie mamy u siebie specjalistów, którzy zajmują się konkretnymi maszynami, znają się na ich specyfice albo co można użyć, jaki rodzaj papieru, czy rodzaj gradacji papieru można użyć do danej maszyny, czy rodzaj folii. I to jest właśnie ten punkt, gdzie w tej cenie co-packingu, jaką płacimy dostawcy, upatrujemy właśnie wsparcia tego doradztwa technicznego. Słuchajcie, można coś zrobić prościej, można coś zrobić trochę inaczej, przez to ta cena znacznie się zmieni, ta efektywność znacznie wzrośnie, i w konsekwencji być może też wygenerujemy mniej odpadów. Nie będziecie musieli wyrzucać kartonu, sklejmy karton A z kartonem B, który już macie, i ta cena będzie lepsza, wydajność będzie wyższa. To jest bardzo ciekawy koncept, tak? Używajmy najwięcej, jak tylko możemy, tego, co już mamy, no bo na produkcji przecież powstają pewne materiały, więc tutaj operator też ma pewnego rodzaju wyzwanie, jak zaaplikować to, co już istnieje i powtórnie wykorzystać, a nie tylko wyrzucić i dodać coś od siebie nowego, nie? Dokładnie, bo najprościej byłoby, przepraszam Mariusz, najprościej byłoby jakby przepakować jedno w drugie, nie? Tak naprawdę z punktu widzenia pewnie operacji, nie? A teraz całe piękno tej operacji co-packingowej polega na tym, jakby sedno moim zdaniem tutaj tkwi, żeby właśnie jak najmniej wyrzucić, zrobić to jak najtańszym kosztem i jak najwyższą efektywnością. No i tak naprawdę to do czego chcę nawiązać, to w tym bardzo krótkim okresie czasu. Nie? Akcję potwierdzamy z dnia na dzień, a na jutro chcemy mieć gotowy produkt, nie? W ogromnej ilości często. To żonglować tymi 4 kulami jest naprawdę trudno, ale trzeba, nie? I tego wymagamy od naszego partnera. Naszych partnerów. Dlatego w tym momencie chyba też warto wspomnieć, że mówimy o automatyce, mówimy o wzroście biznesu, mówimy o historii, powtarzalności. Nie sposób powiedzieć, że jesteśmy w takiej dobie czasu, gdzie mamy sztuczną inteligencję, która rośnie i myślę, że rolą operatora to też będzie wykorzystywanie dostępnych na rynku narzędzi, które będą pomagać. Budowanie dzisiaj jakby historycznych naszych baz,
czy projektowania danych procesów, czy opakowań, czy sposobu możliwego, jak najlepszego dotarcia do konsumenta, to tutaj sztuczna inteligencja, która ma dzisiaj możliwości identyfikowania potrzeb konsumenta i też wybierania najlepszych rozwiązań, a jednocześnie z drugiej strony wiedząc korzystaliśmy z jakiego typu opakowań, jak to projektowaliśmy, to jesteśmy pewni, że sztuczna inteligencja za chwilę będzie miała rolę doradczą i nam pokaże najlepsze rozwiązanie poprzez zastosowanie danych, które dzisiaj mamy, które wiemy, które mamy z tyłu głowy, ale nie do końca wpadliśmy na jakiś pomysł jeden czy drugi, to myślę, że ta jednak sztuczna inteligencja w tym elemencie będzie miała kluczową, bardzo fajną, pozytywną rolę, pokazania, że czasami nie warto wyważać otwartych drzwi, zobaczcie, to jest najlepsze rozwiązanie, tak? Dołączyć do tego algorytm CO2, bo wiemy, że też budowa opakowania ma swoje parametry fizyczne i też jakby swoją strategię, którą my badamy, odkrywamy, z której strony, gdzie dociąć lepiej karton i tak dalej. No to tutaj sztuczna inteligencja, jesteśmy pewni, będzie naszym inżynierem dodatkowym, który nam pokaże to rozwiązanie, które może być. Jestem przekonany, że szybciej niż później będziemy mieli naprawdę bardzo fajne ciało doradcze, które będzie na pewno zielone i będzie zgodne z tym, w jakim kierunku zmierza świat. Ciekawy temat związany też z redukcją CO2, ale już nie tylko na etapie produkcji, displaya, opakowania, tego typu rzeczy, ale transportu. No co do zasady wiemy, że produkt, który został już przepakowany w opakowania handlowe, sprzedażowe, typu ćwierć palety, pół palety, jakieś displaye, tego typu rzeczy, no objętościowo nie wypełnia tak dobrze pojazdu, jak jednak oryginalna pełna paleta schodząca z produkcji. Rozwiązania regionalne, co-packingowe również wchodzą w grę, czy jednak raczej kwestia jednego dużego centrum co-packingowego, które ma świetne maszyny, automatykę i super wydajność, czy jednak regionalizacja takich centrów dystrybucyjnych z perspektywy lokalizacji fabryki, a docelowego rynku, na który to ma trafić, może też pomagać? Z punktu widzenia operatora mogę powiedzieć, że dla nas elastyczność to też jest możliwość robienia pewnych procesów poza jednym docelowym miejscem, bo od tego zależy elastyczność systemu, dostępność ludzi w różnych regionach i możemy kierować się oczywiście Bary Center, żeby wybrać lokalizację, która będzie najbardziej optymalna dla dystrybucji, aczkolwiek to, co przed chwilą też wielokrotnie powiedzieliśmy, tak, czyli to jest ta elastyczność i jakby centralizacja wolumenu jest ważna, bo jeżeli chcemy robić coś dobrze i chcemy mieć automatykę i chcemy mieć bardzo dobrze zaplanowany, zaudytowany proces i docelowo stworzoną profesjonalnie strefę produkcyjną, no to jednak trzeba mieć lokalizację taką na fix, która będzie zaprojektowana, wdrożona w życie i będziemy pewni, że ona działa poprawnie. Natomiast ad-hocowe akcje, my na to mówimy takie in-outowe, które są do zrobienia bardzo szybko, czasami w dużych ilościach, oczywiście można elastycznie przepinać pomiędzy lokalizacjami, tak żeby tutaj ten Bary Center miał rację bytu. Absolutnie trzeba być elastyczny, mieć takie możliwości i to robić w zależności od potrzeb rynku, czy potrzeb konsumenta, czy potrzeb klienta. Jest to ważna rzecz. To dodam tylko, bo to bardzo ważny temat tak naprawdę, jeśli chodzi o sustainability i logistykę, no tutaj transport ma największy udział negatywny w tym niestety generowaniu śladu węglowego. 70-80% tego śladu jest generowanych przez transport dzisiaj. No właśnie co-packing może być moim zdaniem takim driverem tego, że my w tym transporcie będziemy generować dużo mniej CO2 niż normalnie. Między innymi przez to, co panowie tutaj opowiedzieliście, czyli splitując tą produkcję na mniejsze centra, na mniejsze magazyny, na mniejsze centra dystrybucyjne. Oczywiście to trzeba wszystko zważyć, jak aspekt kosztowy i opłacalność kosztowa i dostępność zasobów do pracy będzie z tym korespondowała, no ale sam co-design opakowań też powinien zakładać to, że my chcemy tą paletę po co-packingu wypełnić jak najlepiej. No i tak już się dzisiaj dzieje. Te palety często są po co-packingu dużo wyższe niż standardowe, są dostosowane do tego, co wymaga klient. Każdy klient ma różne magazyny, różną wysokość palet akceptuje. My często z fabryki otrzymujemy jeden rodzaj palety, czy jedną wysokość palety, natomiast po co-packingu możemy tą paletę powiększyć, zmniejszyć, zdouble stackować, nawet kosztem tego, że to opakowanie będzie grubsze, czyli z punktu widzenia opakowania będzie większy ślad węglowy, no ale później transport będzie od tego dużo lepszy, bo ten cube fill, czyli wypełnienie auta objętościowe, no będzie niemalże 100% po takim double stackingu. Dokładnie. No i myślę, że trzeba dodać, że mówimy dzisiaj też o tym, aby bardzo śmiało wdrażać systemy elektryczności w transporcie, tak? Czyli testować i to zresztą robimy, transport elektryczny, sprawdzać jak to tak naprawdę rzeczywiście wygląda z zasięgami, z systemem ładowania. No i w magazynach na pewno kluczem też jest to, aby optymalizować tą energię na taką, która jest przyjazna w wózkach, w procesach magazynowych,
korzystać jak najwięcej z zielonej energii, fotowoltaice i wszystkich innych możliwych źródłach odnawialnych, tak żeby na końcu mieć to CO2 policzone od początku do końca. I my to robimy. Staramy się to mierzyć, liczyć. Te algorytmy, które dzisiaj powstają, są badane, aby każdy mierzył tak samo, żeby się można porównywać, challenge'ować w tym aspekcie. Natomiast elektryka na pewno będzie przyszłością i Unia Europejska wskazuje na tylko jeden kierunek. My będziemy oczywiście się przyglądać, badać, żeby to miało też zdrowy rozsądek na końcu. Ale tak jak Patryk powiedział, wypełnienie aut to jest klucz i tutaj nie wolno wręcz wozić powietrza pustego, mając na uwadze redukcję śladów węglowych. I to jest jakby nasza wspólna rola, planować, egzekwować i reagować. Więc tak, to jest ten kierunek. Ciekawa relacja może być pomiędzy właśnie tymi elektrycznymi autami, a chociażby copackingiem i tym, co pan wspomniał, produkcją w mniejszych magazynach, dlatego że dzisiaj ten zasięg aut elektrycznych jest dużo mniejszy niż aut napędzanych dieslem standardowych, którymi wozimy produkty w Europie póki co, przez co produkcja w mniejszych centrach dystrybucyjnych rozsianych w Polsce może nam pomóc tak naprawdę dzisiaj przy obecnym networku tych stacji ładowania aut elektrycznych, pomóc nam wykorzystać takie auta, bo będziemy zaopatrywali z jednego centrum dystrybucyjnego dużo mniejszy obszar, który będzie do ogarnięcia przez takie auto elektryczne. Nie? To jest jeden z takich punktów, można powiedzieć, kooperacji z różnych dziedzin i transportu, i copackingu, i magazynowania. No trochę zaczęliśmy dotykać przyszłości, która nam się tutaj rysuje. No, elektromobilność rzeczywiście się rozwija, w osobowych trochę szybciej, no, w naszej branży logistycznej trochę to będzie trwało wolniej pewnie. Czekamy też jeszcze na rozwiązania legislacyjne, też nie wszystko jeszcze można swobodnie wdrażać. Natomiast gdybyście mieli panowie spojrzeć tak na horyzont kilka lat w przód, dzisiaj patrząc na to, co się dzieje, jakie potencjalnie potrzeby ze strony klientów będą się rodziły, jakie oczekiwania punktów sprzedażowych, no, retail się mocno zmienia. Co byście widzieli za horyzontem w obszarze właśnie copackingowym? W którą stronę to może pójść? Bardzo ciekawe pytanie, takie trochę dające też możliwość użycia wyobraźni, ale ja myślę dzisiaj na podstawie dzisiejszych doświadczeń, jakie mamy, jeżeli ten trend dalej będzie wyglądał tak wznosząco, no to chyba bym powiedział jedno słowo i to jest sustainability. Dzisiaj naprawdę dzisiaj już, ja wiem, że pytanie było o przyszłości, ale dzisiaj przykładamy ogromną wagę do tego, żeby nasz produkt był proekologiczny. Jeśli ten trend się utrzyma, tak jak powiedziałem, to w przyszłości nie będzie ku temu odwrotu i wręcz będziemy zmuszani nie tylko przez prawo do podejmowania takich inicjatyw, ale przede wszystkim i głównie przez tego, co wymaga nasz konsument, a w konsekwencji tego, co wymaga od nas klient i to w wielu aspektach wykorzystania automatyki, redukcji śladu węglowego właśnie przez automatykę i wspierania całej logistyki, czyli wypełniania tych aut poprzez projektowanie tak opakowań i tak produktu gotowego, żeby to wypełnienie było duże. Ja bym chyba postawił na sustainability dzisiaj. To taki główny punkt. I no, trzeba sobie powiedzieć też to, co powiedzieliśmy tutaj, że trzeba rozwijać automatykę, robotykę, żeby szukać takich rozwiązań, które będą jednak tutaj automatyczne, obniżać na pewno zużycie i potrzeby zarówno waste'ów, jak i CO2 i szukać tu wszystkich możliwych rozwiązań. Planować to odpowiednio, antycypować w jakiś sposób sprzedaż. Też to jest zawsze trudne i kluczowe pytanie, co się wydarzy, jakie są forecasty, plany. To jest zawsze zagadka, pytanie, zagadka i trzeba sobie zadać pytanie, czy będziemy w stanie to inaczej planować, bo dobre planowanie z czasem reakcji daje możliwość zaplanować lepsze opakowanie, lepszą optymalizację drogi i wszystko to, co się na końcu, że tak powiem, wydarzy, czyli czy można sobie usiąść i powiedzieć, zaplanowaliśmy i wykonaliśmy. Dzisiaj troszeczkę jest tak, ratujemy sprzedaż, potrzeby rynku, działamy bardzo szybko, a wiemy dobrze, że jak chcemy tanio i szybko, to na końcu się ponosi pewnego rodzaju straty. Także stabilność rynku to jest możliwość przewidywania tego rynku i powtarzalność i jakby systematyka powtarzalna daje możliwość wymienną procesów na te właściwe i zielone. Tak. Ja jakbym mógł jeszcze nad tym nadbudować, no to, czego dzisiaj nie ma i gdzie widzę bardzo dużą szansę w przyszłości, to jest współpraca pomiędzy dostawcami, współpraca pomiędzy operatorami, pomiędzy sieciami nawet, żeby w duchu tego sustainability i budowania lepszego świata tak naprawdę
dla nas wszystkich, żebyśmy wspólnie podejmowali duże działania, które mają na celu właśnie taki design opakowania, w konsekwencji zmniejszenie śladu węglowego, czy takie projektowanie takich rozwiązań wspólnie aplikowalne dla wszystkich, żeby to robić właśnie wspólnie, żeby to nie było oderwane od całego networku, my tutaj, wy tutaj i każdy wyważa drzwi, które ktoś inny już otworzył, tylko właśnie dzielić się tym. To dzisiaj trochę tego brakuje, takiego dzielenia się. No tak, przesuwanie kosztów na lewą stronę albo na prawą nie rozwiązuje problemu, one ciągle będą, tak? Tu trzeba jednak rzeczywiście usiąść, razem porozmawiać. Trochę Mariusz zaczął też o tym mówić właśnie. Tak, próbuję podsumować to, co sobie powiedzieliśmy dzisiaj i rzeczywiście bardzo dużo wychodzi tego elementu partnerskiego, spoglądania na oczekiwania klienta, który staje się coraz bardziej wymagający, jeżeli chodzi o sustainability. Po prostu marnujmy mniej, tak? Co tu dużo mówić, możemy ubierać to w bardziej eleganckie słowa, ale generalnie marnujmy mniej. Na końcu jest to też opłacalne kosztowo, w związku z tym róbmy to jak najbardziej. Ten co-design, o którym mówiliśmy, też jest istotny. Szanse w transporcie, tak? To jest też ciekawy wniosek z tego co-packingu, z tej rozmowy o co-packingu, że jest przestrzeń, która ma szansę na tym również zyskać, tak? Więc próbujmy, szukajmy. Czy coś jeszcze, panowie, tak na koniec byście dodali do podsumowania tego, co powiedzieliśmy? Ja myślę, że taką jedną myśl, z którą chciałbym zostawić naszych słuchaczy na koniec, to czarować trochę to słowo co-packing. To, tak jak wspominałem na początku, to nie jest prosta produkcja, to jest już operacja wymagająca wiedzy interdyscyplinarnej z inżynierii, z inżynierii środowiska też, z aspektów technicznych, marketingu, sprzedaży, no i przede wszystkim planowania. I naprawdę bez tej wiedzy interdyscyplinarnej, bez połączenia wielu głów, które pracują nad tym, żeby ten proces był efektywny, no nie da rady wpisać się w ten trend, który nadchodzi, czyli że to sustainability będzie kluczowe i że ta efektywność kosztowa też dalej będzie kluczowa, że ona nie może być w opozycji do tego sustainability. To ja bym chciał tutaj też poruszyć pewien wątek, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale jakby Patryk bardzo fajnie tego dotknął, mówiąc o tym, że można mówić o relokacji produkcji co-packingowej pomiędzy różnymi jednostkami. Ja bym chciał troszeczkę odwrócić element produkcji i powiedzieć o procesie co-manufacturingu, czyli wdrożyć jakby do naszej dyskusji kolejny element. Bo można również pomyśleć, i to jest zresztą robione i praktykowane, żeby wyciągać z produkcji część elementów produkcji na tak zwanym produkcie otwartym i przenosić go do operatorów logistycznych. I co wtedy nam to daje? Że finalne opakowanie dla rynku, które jest potrzebne w danym momencie, jest natychmiast wdrażane i operator logistyczny jest w stanie robić taką mini produkcję, wdrażać właściwe opakowanie i to opakowanie z produktem relokować do danych sieci, tak? Czyli przenosić tą główną produkcję na mniejsze produkcje. Także tutaj uzupełniając to, co Patryk powiedział, sztuką jest to, żebyśmy elastycznie działali na rynku i mogli robić tą produkcję co-packingową w różnych miejscach i różnym dostępem do rynku, ale też relokować tą produkcję i robić małą tak zwaną produkcję na produkcie otwartym i również robić to z różnych miejsc, niekoniecznie w fabryce, która jest ulokowana w określonych miejscach, tylko ją relokować geograficznie na mapie Polski, co też jest bardzo fajnym procesem, skutecznym procesem, no i daje dużo oszczędności, tak? I zarówno to CO2, jak i właściwych opakowań, których nie trzeba wymieniać i reprodukować. Także to jest naprawdę też bardzo fajny kierunek i uważam, że trzeba też to rozpatrywać w kategoriach szans. No tu potencjalnie zapas mniejszy, szybciej rotujący, zawsze bardziej świeży i zapakowany pod bieżące potrzeby sprzedażowe, dokładnie, a nie na zapas, który gdzieś tam się próbuje forecastować w dłuższej perspektywie i potem okazuje się, że może nie trafiliśmy i więcej zapasu stoi już spakowanego, które można było upłynnić, przepakowując go tylko w inny asortyment, w inną gramaturę na przykład, tak, różnego rodzaju inne warianty. No powiem tak, brzmi to bardzo ciekawie. Jak widać, co-packing nie jest sprawą dość prostą, no bo jednak mówimy tutaj i o opakowaniach, i o planowaniu, i o organizacji przecież całych przepływów. Zahaczyliśmy również o co-manufacturing, rozszerzoną wersję, już taką bardziej produkcyjną, więc no, temat jest rzeczywiście niezwykle złożony. Wyraźnie widać z tego, co tutaj powiedzieli panowie, że no, to partnerstwo jest ważne, doświadczenie, otwartość i ta ekspertyza, która może być zapewniona przez usługodawcę, rzeczywiście też potrafi dużo wnieść. No i przede wszystkim ta elastyka. Jednak te wyzwania, które mamy codziennie, ten czas reakcji, to jest rzeczywiście kluczowe i dobra usługa co-packingowa rzeczywiście będzie potrafiła też to zapewnić. Tak? Pełna zgoda. Pełna zgoda. Pewnie.
Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Patryk Fornal, Mars Polska. Dziękuję za zaproszenie. Mariusz Jóźwik, FM Logistic. Dziękuję za zaproszenie. Zachęcam do odsłuchania kolejnych odcinków, które znajdziecie Państwo na YouTubie, Spotify i Apple Podcast. Do usłyszenia.